Dzień dobry, mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie i dzisiaj po raz pierwszy namawiam do obejrzenia tego vlogu, bo jest on o instalacji, która była na Design Days i może oglądanie sztuki to nie jest spektakularne i nikt się niczego jakiegoś sensacyjnego nie spodziewa, ale naprawdę to, co się wydarzyło, to jest kosmiczne. Tak. Dobrze, słuchajcie, rozmawiam z autorką. Autorką jest, dowiem się, Karolina Hałatek. Hałatek. Tak? Dobrze powiedziałam? Tak. No to świetnie. Nie filmuje Pani, bo Pani powiedziała nie. Nie, ja wolę No właśnie, być dobrze. Będziemy za tylko kadru. instalację. Czyli to jest instalacja dotycząca... Zabiera nas gdzieś indziej, czyli w momencie, gdy wejdzie się do tej instalacji, można zobaczyć, że jakby jest troszkę odciętym od otaczającego świata i również jest taki aspekt zaskoczenia, czyli tego, co spowoduje, że właśnie ta uważność wraca do nas. No, gdzie Pani to przechowuje na przykład? No ta praca była przechowywana w miejscu produkcji, czyli w warsztacie takim u Kowala, który to produkował, wykonywał. I To Kowal. generalnie praca kowalska to jest. No to się dowiedziałam. Tak, bo to jest, to trzeba zrobić taką rurkę specjalnie wygiąć pod temperaturą i z maszynami kowalniczymi. Pospawać też. Także to wszystko jest praca kowalska. No ale tak ta naprawdę. praca kowalska, ale to co się świeci, No to też praca. to już jest kowal? Nie, to już jest praca No właśnie. elektryka. Także i kowal, i elektryk, i też podstawa jest z drewna. Balustra, jedno na górze, drugie na dole, pokazuje pewnego rodzaju tunel, przejście. Takie, aha, tam jest lustro. Tak, jest lustro i tam jest lustro. Pojawia się takie przejście, ale jednocześnie ta wertykalność jakby wskazuje właśnie takie trochę uniesienie, oddalenie tak, od świata. Oddalenie od świata, uniesienie, przejście gdzieś tam Dobra, wyżej. to już wiem, co mam przeżyć. Nie, można coś przeżyć, można po prostu, chodzi o to, żeby mieć własne przeżycia, żeby to nie była to narracja narzucona z zewnątrz, jakiś rodzaj propagandy czy reklamy, tylko właśnie mieć kontakt ze sobą. Czyli tak, do tego się dotyka, czy nie? Nie trzeba Lepiej dotykać, nie. można wejść tędy, tylko bez butów. Aha, bez butów. A praca nazywa się ascent, czyli odnosi się do właśnie takiego wzniesienia, prawda? Po angielsku. Ale tu najłatwiej z tej strony wejść. Z tej strony jest łatwiej wejść. A, bo tu jest niżej, dobra. Ten wir tutaj jest chyba doskonały. Ja nie wiem, czy nie powinno się tego oglądać leżąc. Naprawdę, bo to wtedy aż wciąga. Aż wciąga właśnie to w tej pozycji. W tej pozycji. Unoszę się. Lot w kosmos był zawsze moim marzeniem. Chcę zobaczyć tę kulę ziemską jako kulę. No i okazało się, że w 2020 roku, kiedy wybuchł COVID i w tym najczarniejszym czasie, gdy ugrzęzłam w Miami, bo moje państwo, Polska, nie chciało mnie przyjąć, mimo że jestem obywatelką tutaj urodzoną, tutaj mieszkam i płacę podatki. Patrzyłam tylko w Miami, jak Francuzi lecą do Francji, Hiszpanie do Hiszpanii, Brazylijczycy i tak dalej, a ja tkwiłam. No i z tej chyba takiego porzucenia wróciłam do NASA, bo od czasu do czasu oglądam ich strony i okazało się, że się ukazała informacja o tym, że można zapisać się na wycieczkę na Mars. No więc traktowałam to jako zabawę. Ale to okazało się, że to wcale nie była zabawa i w pewnym momencie NASA, zapisałam się, dostałam bilet i w pewnym momencie przyszedł ten mail, że jeżeli mam bilet, to moje nazwisko jest wygrawerowane
nanotechnologią, czyli takimi malusieńkimi punktami na tej płytce. I to zrobiło na mnie takie wrażenie, że poczułam, jakby naprawdę leciała w ten kosmos, do tego Marsa. No i 30 lipca już byłam tutaj w Sopocie, podłączyłam się do NASA i można było w czasie rzeczywistym oglądać tak, jak to wyglądało naprawdę, bo w telewizji, w internecie się dużo pokazało symulacji tego, ale te zdjęcia to są prawdziwe. Jak ta rakieta ruszyła, to ja też ruszyłam na Marsa i do lutego 2021 roku tak leciałam. I jak przyszedł moment lądowania i jak ja znów oglądałam to w Sopocie w tym lutym 2021 roku, kiedy tylko dowiadywałam się, kto zmarł, to było takie pomieszanie tej tragedii z tym cudownym uczuciem, że ja w końcu spełniam część tego mojego marzenia. I to było tak emocjonalne. No, po prostu na tej półce wiekowej to już rzadko się robi, czuję takie jakieś przeżycia emocjonalne silne, ale to było niesamowite. Jak ja widziałam, jak ten lądownik się już zbliża do Marsa, jak to miejsce, w którym ma lądować, już było widać i że to się zgadzało z tym, co było zaplanowane, bo jak ma wyglądać to miejsce, to było podawane wcześniej i że to rzeczywiście się tak dzieje i jak ta Ziemia, czyli Ziemia, co ja mówię, ten Mars się zbliżał i zbliżał i zbliżał, no to ja miałam takie emocje, że traciłam oddech. Więc siedząc w Sopocie, wylądowałam na Marsie, bo tak się czułam. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. I teraz chcieli właśnie te różne projekty artystyczne jako pokaz jakby ludzkiej kreatywności wysłać w kosmos. Pani też tam lata. Ja też tam latam, ponieważ oni zrobili, tylko że... Dlatego myśmy się spotkały na tym korytarzu. Tak, chyba tak, bo już to kosmicznie, gdzie już tutaj namierzyłyśmy, nie? Tak, namierzyłyśmy się i oni wysłali przez sygnał takiej astronomicznego obserwatorium, czy tam jakiś tam, wysłali sygnał, przekodowali to na sygnał dźwiękowy, te wszystkie cyfrowe te zapisy i wysłali właśnie przez to jakiś tam teleskop, coś tam do kosmosu. No to jest pani moją koleżanką kosmiczną. Ja bardzo dziękuję za prezentację. Świetnie. Dzięki. Ja też dzięki. Udostępnię na Instagramie. Super. Dzięki. Ale numer. No i wędruję po Marsie. Teraz są zbierane próbki, które są w tej chwili rozłożone na powierzchni Marsa i będzie druga misja też lądownika, który ma zabrać te próbki na Ziemię. Wobec te osoby, które chcą być w misji zabierania próbek na Ziemię, mogą się zapisać w Marsie, mogą dostać bilet. Ja widziałam teraz jest mnóstwo osób, które z całego świata chcą to zrobić, ale ja zostaję już na Marsie. No i z tymi kosmicznymi uczuciami zostawiam Was. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.